Mawia się, że mali chłopcy lubią małe zabawki, a duzi chłopcy lubią duże zabawki, ale są pewne wyjątki od tej reguły, takie jak takie małe, zgrabne, pomarańczowe samochodziki jak Alpine A110S. Testowaliśmy już dla Was Alpine na samym początku działalności karoserii, natomiast była to wersja A110, a ta ma na końcu literkę S. Jest to też wersja po liftingu, dlatego postanowiliśmy ją sprawdzić. Natomiast tę wersję po liftingu, tak na żywo, na ulicy, to rozpozna tylko ktoś, kto ma doktorat z kosmetologii, ponieważ zmian jest tutaj tyle, jak w małżonce, która wraca z regulacji brwi do domu. To, po czym możecie ją tak naprawdę rozpoznać z zewnątrz, to to, że tutaj pojawiła się nazwa modelu, a wcześniej tej nazwy modelu nie było. I w zasadzie z wyglądu to naprawdę już wszystkie zmiany. To są te wyregulowane brwi. W informacji prasowej możecie przeczytać, że wersja po liftingu urosła. O milimetr ma większy rozstaw osi i o 3 mm dłuższe nadwozie. Natomiast jak znam Francuzów, to się pomylili. Albo tym razem jak go mierzyli, albo 5 lat temu jak wchodził do produkcji. Natomiast wersja A110S różni się od A110 kilkoma istotnymi rzeczami. Mianowicie zawieszenie obniżono o 4 mm, chyba że to też jest pomyłka. Ma na pewno większe tarcze hamulcowe, dokładnie o 2,5 cm ich średnicę z przodu i z tyłu. Tutaj z tyłu jest jednotłoczkowy zacisk, z przodu są czterotłoczkowe. Natomiast znacznie istotniejszą zmianą jest moc, ponieważ A110S jest o prawie 50 koni mocniejsza od zwykłej A110 i ma tych koni równo 300. Moment obrotowy też się zwiększył o 20 Nm, czyli 320 versus 340 w tym silniku, ale co znacznie ważniejsze, to jak spojrzycie na wykresy, to moment obrotowy w SC ma dużo lepszy przebieg. To znaczy ten silnik może ciut później wstaje do maksymalnego momentu obrotowego, natomiast utrzymuje te newtonometry aż do 6000 obrotów, podczas gdy A110 kończą się już przy 4800. Moc też jest troszkę wyżej, bo pojawia się maksymalna przy 6300, podczas gdy w modelu bez S na końcu przy około 6000. W wersji S dostajecie też większe felgi, bo 18-calowe zamiast 17-calowych. I na zdrowy rozsądek większa felga, większe tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu i kilka tych innych zmian powinno wpłynąć na masę tego samochodu. Ale ta się w SC nie zmieniła. A wiecie dlaczego? Dlatego, że SK ma takie oto fotele kubełkowe. Każdy z nich waży zaledwie około 14 kg, podczas gdy w zwykłej Alpinie A110 te fotele ważą 26 kg, więc oszczędzacie na obu fotelach tutaj grubo powyżej 20, a raczej bliżej 30 kg. Wady, jakie mają? Przesuwają się tylko do przodu i do tyłu, ponieważ nie można tutaj wyregulować niestety nawet kąta pochylenia oparcia, a regulacja wysokości odbywa się na tych śrubach. I ja powinienem niestety być tutaj na tej śrubie najwyższej, żeby fotel opuścić, jest na środkowej i będę miał problem z głową, już to wiem. Znaczy z głową to mam problemy od urodzenia, ale tutaj mi się ta głowa po prostu z problemami nie zmieści. Pasy pomarańczowe. Przypomina Wam to coś? Też w Porsche, owszem, możecie sobie zamówić, na przykład w Caymanie. Żółte, czerwone, jakie chcecie, tu możecie zamówić sobie pomarańczowe, kosztują dodatkowo ponad 1000 zł. Jeżeli jeszcze bardziej chcielibyście odelżyć swoje Alpine A110, to możecie zamówić karbonowy dach za 1420 zł. Wówczas zyskujecie całe 2 kg, a dokładnie 900 g z karbonowym dachem. Ale karbon jest prawdziwy. Gdybyście jeszcze chcieli zaszaleć, to do Eski możecie sobie domówić pakiet aero. Wówczas z tyłu pojawia się takie całkiem wyględne, spore skrzydło i z przodu splitter. I wiecie, co one robią? One robią lepszy docisk. Ten docisk wówczas wynosi 140 kg, 60 na przodzie, 80 na tyle. Tylko spróbujcie zapytać Francuzów, przy jakich prędkościach jest ten docisk. Nic nie wiedzą. Całe auto natomiast jest ultra lekkie. Waży, wyobraźcie sobie, tylko 1100 kg, a to dzięki temu, że w 96% zbudowano je z amelinium.
i pomalowano na kolor pomarańczowy, który kosztuje dodatkowo 8000 zł i generalnie przy kolorach możecie tutaj mocno wybrzydzać, bo możecie mieć nawet dwukolorowe nadwozie, na przykład z czarnym dachem i w sino-papużatym kolorze. Dodatkowo weszła niedawno seria takich kolorów Heritage 22, które nawiązują do tego pierwszego legendarnego, historycznego Alpine, które zwyciężało w wielu rajdach. Silnik oczywiście skrywa się tutaj, centralnie i znowu jest to nawiązanie do z jednej strony legendy, czyli tych pierwszych Alpine, ale z drugiej strony oczywiście jest to też nawiązanie i trochę skopiowanie na przykład Porsche Caymana czy Boxstera. Natomiast sam silnik oczywiście nie jest Boxerem, tylko jest czterocylindrówką 1.8, ale zrobioną nie przez Renault, tylko tak naprawdę te silniki dopracowywał zespół F1 samego Renault. Tutaj mamy wiatraki specjalne, które pomagają chłodzić i odprowadzają ciepło z komory silnika, podobnie jak jest na przykład w Caymanach i w 911. Tutaj mamy wlot powietrza chłodzącego do silnika, czyli mamy chłodnicę, a z drugiej strony ten otwór odpowiada za doprowadzenie powietrza do kolektora. I nawet jak się jedzie, to słychać, jak delikatnie tam syczy i to w powietrze wpadające. Bagażniki, znowu jak w Porsche Caymanie albo Boxsterze, są dwa. Jeden jest tutaj i pomieści na przykład waszą kosmetyczkę waszej żony, tej, która brwi sobie regulowała. Tutaj jej wejdą wszystkie pincety, nożyczki do paznokci, szampony do mycia ciała, do higieny intymnej i cała reszta. A z przodu jest bagażnik dla was. I tutaj, ponieważ to Renault, macie miejsce na wszystkie narzędzia. O. Klucze, oczywiście francuskie. Duża walizka wam tutaj nie wejdzie, ale taka elegancka kabinówka silnego, proszę bardzo, mieści się idealnie. O, jest? Jest. Zbiornik paliwa również znajduje się z przodu. Zgadliście, tak jak na przykład w Caymanie albo w Boxsterze. I dlaczego z przodu? Ano przede wszystkim dlatego, żeby lepiej wyważyć samochód. I mamy tutaj 56% masy na tyle, a 44% z przodu. We wnętrzu z okazji liftingu zmieniono ekran nawigacji. Nadal niestety, jeżeli chodzi o grafikę, to przypomina Game Boya. Nadal nie ma bezprzewodowego Apple CarPlaya, tylko po kablu, chociaż już nawet w Daci to stosują w koncernie Renault, więc nie wiem, dlaczego tutaj nie można było tego również zrobić. Natomiast fajne są takie detaliki, jak takie przyciski. Panel klimatyzacji żywcem wyjęty z Mercedesa i to jakiegoś dostawczego prawdopodobnie, sprzed 10 lat. Jednostrefowa klimatyzacja. Tutaj mamy wiszącą konsolę środkową, tutaj jakąś półeczkę i ta konsola zbyt solidnie zamocowana nie jest, ale co do tego nie mam jakichś większych uwag. Śliczne są te fotele, te przeszycia, detale w tym aucie naprawdę są petarda. Zobaczcie, pomarańczowa nić na fotelach nawiązująca do koloru nadwozia, pomarańczowe pasy. Bardzo ładny zamszyk tutaj, kierownica zamszowa na górze z takim również pomarańczowym, centrującym paskiem, żebyście się nie pomylili jadąc w prawo albo w lewo. Przycisk Sport, taki mały detalik fajny na kierownicy. Zobaczcie na boczek drzwi, jak jest fajnie zrobiony. Tutaj jak ładnie skóreczką pikowaną wykończony. Bardzo podobają mi się te wstawki. Normalnie to jest wstawka w kolorach flagi francuskiej, ale tutaj w tym wypadku im nie bardzo pasowała, bo byłoby już zbyt pstrokato, więc zamieniono ją taką z karbonikiem i z pomarańczowym paskiem. Tutaj nawet ta rączka, zobaczcie, fajnie zrobiona, obszyta skórką, to gdzie trzymacie sobie łokieć. W detalach to auto jest naprawdę bardzo fajne. Tu zobaczcie, jaki macie pojemniczek na graty. Zobaczcie, tu macie taki pojemniczek fajny nawet. Nie wiem, co tu możecie trzymać. Myślę, że 2 butelki wina wejdą i bagieta. Idealnie na francuski lunczyk w plenerze na przykład. Nie ma podłokietnika niestety. I to, jak jedziecie normalnie, będzie troszkę niewygodne. No i niestety, jak nie opuszczę sobie tego fotela, no to tyle mam miejsca nad głową. Podejrzewam, że opuszczenie go dosłownie o ten, ja wiem, no to tak zjeżdża w dół ze 2-3 cm. W moim przypadku załatwiłyby sprawę, ale niestety nie mamy takiego specjalnego klucza, bo nie dość, że to jest Torx, to jeszcze ma taką wypustkę w środku. Natomiast jeszcze w S-ce seryjne są sportowe pedały, czyli z aluminium i tutaj dla pasażera jest taka specjalna podstawka stalowa, żeby nie wybił Wam dziury w podłodze, jak będziecie na przykład zbyt mocno hamowali. A podobno skuteczność hamulców, mimo że nie są ceramiczne, to jest tutaj rewelacyjna, bo 32 cm tarcze z przodu i z tyłu, plus 4-tłoczkowy zacisk tam i niska masa powodują, że ponoć staje w miejscu. Samochód znaczy.
I wio. I jeszcze dopracowano z racji liftingu układ wydechowy, aktywny, który jest seryjny w wersji S i ponoć nawet pojawia się komfort. Więc jak wezmę sport, to taki bardziej sport jak we Francji kiedyś pukanie. Gestapo! Gestapo! Otworzyć proszę! No dobrze, to przygotujmy się najpierw do jazdy po tym torze. Start, stop. Jak raz wcisnę przycisk sport, to jestem w trybie sportowym, ale jak go przytrzymam, to wówczas jestem w trybie track i mam inne zegary nieco i nawet mam ESC w trybie track, czyli kontrolę stabilizacji toru jazdy. Oprócz tego jeszcze mogę sobie wejść tutaj w menu, aplikacje i Alpine Telemetrics włączyć. I wówczas mi... Proszę uruchomić silnik. No przecież uruchomiony mam. Zaakceptuj. Prędkość silnika, moc, moment obrotowy, przepustnica, hamulec, wykresy słupkowe. Jak przesuwam, to jeszcze inaczej to wygląda. Krzywa momentu obrotowego się nawet pojawia. Jak sobie przesunę, to pokazuje przeciążenia poprzeczne i wzdłużne. I tutaj jeszcze moc i przepustnicę, więc trochę tego jest. Oprócz tego możecie sobie konfigurować te widżety, a nawet mierzyć sobie czas przejazdu poszczególnych okrążeń. W trybie track możecie zmieniać biegi tylko łopateczkami przy kierownicy, natomiast przypominam Wam o tej zmianie biegów, takie pip pip. Sama skrzynia biegów to 7-biegowa dwusprzęgłówka, taką jak na przykład mogliście mieć w Renault Megane RS Trophy R. I jak nie zareagujecie na to pipik, to po prostu odcina mu. I zobaczcie, 2 paki. I naprawdę mega skuteczne te hamulce. O, nie było redukcji, muszę przełożyć. Na 6300 się wkręca, co jest całkiem niezłym wynikiem jak na silniczek 1.8 uturbiony. Ten silniczek centralny tam z tyłu zupełnie brzmi inaczej niż w przypadku tego wspomnianego Megane Trophy. Te łopatki mogłyby być trochę dłuższe, żebym mógł w takich łukach właśnie, mając skręconą kierownicę, redukować albo wrzucać wyższy bieg na wyjściu. Muszę przełożyć tutaj rękę, to jest mało akurat intuicyjne rozwiązanie. Natomiast to, jak on, słuchajcie, się składa w zakrętach, jak czujecie, jak on niesamowicie ma ten tył nadsterowny, o w tym momencie wchodzicie w zakręt, ujmujecie gazu i mu ładnie dupkę wypluwa. Ależ fajny. Ależ to jest fajne auto! Nie spodziewałem się, słuchajcie. Zobaczcie, ja cię kręcę. Ta jego kompaktowość, ten króciutki rozstaw osi, a przede wszystkim ta niska masa. Fenomenalny fankar. I to czujecie od pierwszych momentów, kiedy tu siedzicie. Zobaczcie, 6600 łapie momentami ten silniczek. I zobaczcie, mam 2 paki tutaj, ponad 210 i hamowanie. I naprawdę skuteczność tych hamulców jest świetna. I zobaczcie, i odejmuje mu gaz, a wyważony jest tak te 44% z przodu, 56% z tyłu. Jeszcze ja siedzę tam bliżej tego silnika i tylnej osi. Wow! Genialny samochodzik. Wyłączam kontrolę trakcji. ESC wyłączone. I teraz zobaczmy. Oj, to czego mu brakuje i to już czuć, to tylnej szpery, która by go w takich momentach ładnie ustawiała do slajdu. Natomiast granice przyczepności ma bardzo daleko przesunięte, bardzo. I to, co jest w nim fajne, to to, że jest bardzo mechaniczny. Nie czujecie tutaj zbędnej elektroniki, której zresztą nie ma, bo jest niepotrzebna w samochodzie o tak krótkim rozstawie osi. To jest mały zabijaka. Przysięgam, to jest kurna mały killer. Zobaczcie, ja mu daję gazu, a on normalnie aż mi nie chce tym tyłem tak fajnie rzucić. Trzeba go, słuchajcie,
Ja nie pojadę bokiem? I mimo, że nie ma tej szpery, to też możecie się tutaj nauczyć wprowadzać go w poślizg i kontrolować ten lekki drift. Natomiast ten drift i tak nie będzie zbyt długi i spektakularny, ponieważ przyczepność tutaj jest absolutnie niesamowita. Zdecydowanie, słuchajcie, wprowadzić go łatwiej jest naprawdę w ten drift, balansując prawą, lewą. Zdejmujemy nogę z pedału gazu, skręt i wtedy dodajemy tego gazu. Ależ ona ma gripu. Frajda na maksa! Jak wiecie, sporo razy przyjeżdżamy tutaj na Silesię. Samochodami też znacznie droższymi, znacznie mocniejszymi. Samochodami, które mają dużo większe prędkości maksymalne. Ale ten wariat jest po prostu nieprawdopodobny. Wow, wow, wow. Okrążenie chłodzące robimy. No, nie spodziewałem się. Jest to ultra zaskoczenie na torze. Centralny silnik, wyważenie tego samochodu. To jak gada nawet ten silnik 1,8 litra. Lekkość prowadzenia, zawieszenie, działanie skrzyni biegów. Wszystko mi się tutaj zgadza. Przysięgam, wszystko mi się tutaj zgadza. Macie mechaniczny samochód, który ma go-kartowe usposobienie, który naprawdę świetnie jeździ w warunkach torowych, a przede wszystkim daje kupę frajdy z jazdy. Ale to mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Spociłem się jak mysz kościelna, ubawiłem się na tych kilku okrążeniach i co więcej, eksploatacja w takich warunkach takiego auta nie będzie zbyt droga. Bo same opony nie będą się tak szybko zdzierały, bo samochód jest po prostu lekki, więc nawet jak parę boków sobie nim zrobicie, to wasz portfel na tym zbytnio nie ucierpi. Pytanie teraz, oczywiście, jakie zawsze tutaj sobie zadajemy, przyjeżdżając sportowymi samochodami na Silesię, to jak będzie się sprawował w codziennym użytkowaniu? Czy nie będzie po prostu zbyt męczący? Czy nie będzie miał zbyt twardego zawieszenia na drogach, jak sobie będziecie chcieli przejechać przez dziurawe centrum miasta? Jeszcze wracając na chwilę do tego, jak on zachowuje się na torze. Trakcję ma niesamowitą i ta zwinność jego i ta trakcja trochę mi przypominają jaszczurkę, bo on dosłownie tak się zachowuje, jak taka jaszczurka, wiecie, którą przestraszycie, a ona po każdej powierzchni, nawet po ścianie na górę, potrafi zasuwać po prostu szybciutko, cyk, 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 prawo, lewo i tak dalej. I on trochę tak się zachowuje. Dopiero jak uwolnicie go od kontroli trakcji i dodacie za dużo gazu w zakręcie, no to wtedy potrafi albo wam wywinąć numer, albo go opanujecie i wyjdziecie lekko bokiem z zakrętu. Natomiast definitywnie nie jest to auto zbudowane z myślą o drifcie, tylko ono właśnie ma być przyczepne. Ono ma pokonywać te zakręty jak najsprawniej, po prostu wchodzić cyk, tak żeby nie zapiszczeć żadnym kołem i naprawdę robi to rewelacyjnie. Natomiast jak kupujecie takie auto, no to oczywiście fajnie byłoby móc z niego korzystać na co dzień, żeby was nie męczyło, żebyście dojechali sobie do pracy albo żebyście wsiedli sobie z partnerką bądź partnerem do niego i sobie cyknęli te 200 czy 300 km, choćby po to, żeby na tę Silesię dojechać i wysiąść, może nie to, że wypoczętym jak po jeździe Mercedesem S-klasą, tylko wysiąść po prostu rześkim i gotowym jeszcze na jazdę po torze. A na przykład w przypadku niektórych Porsche, takich jak GT4 RS, jest to zwyczajnie niemożliwe. Z GT4 RS to możecie sobie odcinek tutaj obejrzeć.
Zresetujemy komputer pokładowy sobie, zobaczymy jakie będzie miał spalanie przy takiej spokojnej jeździe tu przez laski. Skrzynia biegów, ta 7-stopniowa, dwusprzęgłowa, przy takiej normalnej jeździe bardzo szybko zmienia biegi na wyższe. Teraz na 6. biegu jedziemy, 88, 90, silniczek ma 2000 obrotów, chociaż dziwne, że jeszcze na 7 nie wrzuciła, a jest ustawiona w automacie. No ale może taką specyfikę ma ten silnik, że przy tej prędkości obrotowej woli sobie jechać na 6. Miejsca mi brakuje zdecydowanie nad głową, ale tutaj na przykład na kolana i na barki jest względnie dobrze. Jakbym miał obniżony na tych śrubach ten fotel, byłoby pewnie jeszcze lepiej, no ale cóż, cudów nie zdziałam przy pomocy zwykłego klucza francuskiego, bo tutaj jest taki specjalny Torx z wypustką, jak już wspomniałem. Samo zawieszenie jest wielowahaczowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Potrójne wahacze na obu osiach i naprawdę bardzo ładnie i bardzo dobrze radzi sobie z wybieraniem większych i mniejszych nierówności. Pewnie gdyby się pojawiły tu jakieś dziury, byłoby gorzej, ale jeżeli to są kolejny i nierówna droga, naprawdę nie ma na co narzekać. Przy 90 na godzinę teraz tak jak jedziemy, no to ten silniczek sobie pracuje na tym 6. biegu. Troszkę go tam słychać, ale nie jest też nadmiernie męczący. Moglibyście przy tych prędkościach śmiało sobie słuchać również radia, jakiejś muzyczki, co tam lubicie, czy podcastów. Apple CarPlaya już ma, więc możecie sobie podpiąć telefon, bo w wersji przedliftowej nie było Apple CarPlaya nawet po kablu. A ja jadę w trybie sport cały czas. O matko. Teraz będzie na 7 wskakiwał pewnie. Teraz jest komfort. O, no to jeszcze raz muszę zresetować to zużycie paliwa, bo jechał ciągle na biegu niżej. Natomiast i teraz jak jest cichutko. Ten silniczek teraz już jedzie na 6. biegu przy 65 na godzinę. A ta skrzynia naprawdę super zmienia biegi. Płynniutko, łagodnie, nic nie szarpie, czy ruszacie, czy zwalniacie. To jest dokładnie tak, jak być powinno. Przy tej jeździe torowej brakuje mi jednej rzeczy, tych dłuższych łopatek tutaj, żeby zmiana, jak jadę na przykład w łuku, w ten sposób była możliwa. Albo wrzucenie biegu wyżej, albo zredukowanie. Takie, albo żeby były tutaj przymocowane przy kierownicy, albo skoro są w kolumnie kierownicy, to żeby były jeszcze dłuższe, takie choćby jak w Alfie Romeo Quadrifoglio. Nie jest kompletnie w tym trybie komfortowym narowisty, ani trochę. Jest normalny, zobaczcie. Jedziemy, przyspieszam, a on przy 1800 obrotach zmienia bieg na wyższy. Płynnie można nim ruszyć, płynnie zahamować. Zawieszenie, już wspomniałem, nie jest zbyt narowiste. Układ kierowniczy też nie jest taki, żebyście musieli z nim tutaj jakoś się specjalnie nawalczyć. Nawet przy wyższych autostradowych prędkościach. On będzie się po prostu pewnie prowadził. I zobaczcie średnie spalanie. 7,5 litra teraz. Troszkę hamowań, troszkę przyspieszeń. W codziennym, normalnym użytkowaniu trudno będzie Wam w nim osiągnąć wynik większy niż 10 litrów. Nawet jak będziecie jeździli dynamiczniej, wyprzedzali po mieście, to i tak nie wejdziecie w skalę powyżej 10 litrów. I to jest też w nim bardzo fajne, bo jest lekki, bo jest opływowy, bo jest tylko dwumiejscowy, bo nie dźwiga nadmiaru kilogramów. A silniczek 1.8 przy normalnym traktowaniu będzie rzadko miał powyżej 3000 obrotów i wszystko to wpływa na to, że będzie po prostu ekonomiczny. Zbiornik paliwa nie jest zbyt duży, bo ma tylko 45 litrów, ale przy tym spalaniu i tak nie będziecie zbyt często musieli go tankować. Co 400, powiedzmy 500 km to jest bardzo akceptowalny rezultat w przypadku tego typu samochodu. Owszem, nie jest tani, ponieważ wersja S zaczyna się od około 310 tysięcy złotych, czyli to 50 tysięcy więcej niż ta podstawowa, która ma 252 konie. Ale jest warta każdej złotówki, naprawdę. Nawet jak sobie dołożycie parę elementów, nawet jak zamówicie sobie ekstra lakier, nawet jeżeli zrezygnujecie z karbonowego dachu, to niech to będzie 330-340 tysięcy złotych. I naprawdę jest wart każdej złotówki. Owszem, możecie za te pieniądze kupić sobie Porsche Caymana już, ale wierzcie mi, podstawowa wersja Caymana nie da Wam tyle frajdy na torze. To jest raz. Dwa, to jest auto zbudowane dla ludzi, którzy po prostu nie chcą mieć Porsche. Chcieliby mieć samochód o osiągach Porsche, takiego Caymana. Chcieliby mieć samochód tak sprytny, tak sprawny, tak zwinny jak Porsche Cayman, tylko nie chcą Porsche Caymana. I Alpine A110S jest właśnie dla tych ludzi. A jeżeli chcieliby mieć bardziej komfortowe to wnętrze, to mogą sobie wybrać wersję GT z fotelami, które mają pełną regulację, chociaż te
w takim normalnym, codziennym użytkowaniu są zaskakująco wygodne. Przynajmniej dla szczuplejszych osób. A tak tytułem końca, to niech najlepszą recenzją tego auta będzie to, co już powiedziałem raz na torze. I powtórzę to teraz jeszcze raz. Jeździłem po Silesii dużo droższymi, mocniejszymi, szybszymi samochodami i nie dały mi tyle frajdy, co ten mały, pomarańczowy gówniarz.